W dzisiejszym odcinku hamulec, koło zamachowe, poziomowanie oraz test mojego ulubionego Orbitreka. Ja nazywam się Cezary i witam Was na kanale Orbitrek Guru. Na co dzień testuję Orbitreki, a dziś mam to. Spirit E-Glide, nazwa fabryczna CG800. Sprzęt tak bardzo nietuzinkowy, że jakiekolwiek porównanie go mija się z celem. Orbitrek tak bezkompromisowy, że dla jednych jest prostacki, a dla innych wręcz wyrafinowany. Już na pierwszy rzut oka widać, że konstruowaniu tego modelu towarzyszyła pewna filozofia. Glide jest bardzo okrojony. Ilość osłon plastikowych zredukowano do minimum. Obudowa korpusu jest tak skromna, że część koła zamachowego wystaje na zewnątrz. Do zmiany obciążenia mamy tylko pokrętło. Konsola ma 4 przyciski i jest niepodświetlana. Programów treningowych brak, półeczki pod tablet brak, nie ma też kieszonki na drobiazgi, pulsomierza w rączkach, ani absolutnie żadnych regulacji. Jakim szaleńcem trzeba być, żeby za koło zamachowe i 100 kg rur zapłacić 7,5 tysiąca złotych? Tak, to mój prywatny Orbitrek. Tyle właśnie kosztował i nie żałuję ani złotówki. Przede wszystkim jest bardzo stabilny, co wynika z dużej wagi oraz 6 regulowanych nóżek. Ruchome rączki mają bardzo wygodny profil, można je chwycić na różnych wysokościach i są zrobione z jednego kawałka stali, co zapewnia dużą sztywność i możliwość potężnego napierania rękoma w trakcie jazdy. I tu dochodzimy do samej jazdy, która jest najbardziej płynną, jaką można sobie wyobrazić. Nigdy wcześniej nie spotkałem tak aksamitnego ruchu w Orbitreku. Nazwa Glide jest bardzo adekwatna, bo jadąc na tym eliptyku mamy poczucie szybowania. Orbitrek sunie do przodu i rozpędzałby się w nieskończoność, gdyby nie magnetyczny opór, którego możemy dodać na tyle dużo, że zmęczy nawet najbardziej zaprawionego w bojach sportowca. Wszystko z zachowaniem zdrowej sylwetki dzięki małemu rozstawowi stóp i platformom pochylonym o 2 stopnie do wewnątrz. Platformy są na podwójnych rolkach i nie ma tu mowy, by choć drgnęły na boki. Jadą dokładnie tam, gdzie powinny, jak pociąg po szynach. Jak pociąg też cały Orbitrek hamuje, bo 13-kilogramowe koło zamachowe jest na tyle ciężkie do wyhamowania, że potrzebuje hamulca ręcznego, który nie jest tutaj dla picu. Jest naprawdę niezbędny do zatrzymania tej machiny. Możemy na nim ćwiczyć rekreacyjnie, jak na spacerze w parku. Możemy też skatować się na maksa i zostawić na podłodze wiadro potu. I przy każdym treningu Glide sprawdzi się perfekcyjnie. Kiedy nie trenujemy, jest prawdziwą ozdobą salonu. To jest najładniejszy Orbitrek, jaki miałem. Czerwień obudowy płonie niczym ogień, a chromowanych wstawek jest akurat tyle, ile trzeba. Są też drobne smaczki, takie jak piękny hamulec ręczny, 2 koszyki na bidon, kanały do odprowadzania potu spod stóp. To wszystko daje nam znać, że mamy tu do czynienia z czymś wyjątkowym. Genialny w swojej prostocie, z lekką domieszką obłędu. To nie jest normalna maszyna dla normalnych ludzi. Komu polecam Spirita E-Glide, a komu absolutnie odradzam, przeczytacie jak zwykle na orbitrekguru.com w dziale testy. Natomiast przy okazji Glide'a warto wspomnieć o roli hamulca w Orbitrekach. Tylko niektóre eliptyki mają tak ciężkie koło zamachowe, że wymagają hamulca ręcznego. W Spiricie jest to system żywcem wzięty z roweru szosowego i jest on tu wyłącznie do zatrzymywania koła. Opór generowany w trakcie ćwiczeń jest wytwarzany przez hamulec magnetyczny, ukryty pod obudową. Koło zamachowe, którego część widać, waży aż 13 kg i jest to najcięższe koło w Orbitreku, jakie do tej pory spotkałem. Generuje ono bardzo dużą bezwładność i po wprawieniu w ruch kręci się jeszcze bardzo długo, zanim się zatrzyma. W domowy sposób tak właśnie można ocenić wagę koła zamachowego bez rozkręcania Orbitreka. Ciężkie koło kręci się długo, lekkie krótko. W Spiricie E-Glide mamy też 6 nóżek z możliwością poziomowania. Dzięki temu Orbitrek jest stabilny nawet na krzywej podłodze. Samo poziomowanie jest proste i nie wymaga dodatkowych narzędzi. Po prostu sprawdzamy, gdzie nóżka wisi nad podłożem i tam dokręcamy do oporu. Żadna z nóżek nie powinna odrywać się od podłoża w trakcie treningu. W kolejnych filmach będę omawiał dokładniej temat poziomowania i koła zamachowego. Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie być na bieżąco, a najlepszych cen szukajcie na orbitrekguru.com w dziale promocje.
Na dziś to wszystko, do następnego razu.